Canto 2, Chapter 9, answers by citing the Lord's Version, text 40. Czytamy z Śrimad Bhagavatam z kanto 2, rozdział 9 pod tytułem Sishuka odpowiada powołując się na słowa Pana, tekst 40. Prajapatir Dharmapatir Prajapatir Dharmapatir Prajapatir Dharmapatir Prajapatir Dharmapatir Ekadani Yamam Yamam Ekadani Yamam Yamam Ekadai Yamam Yamam Ekadani Yamam Yamam Bhadram Pragyanam Anvichchan Bhadram Pragyanam Anvichchan Tistat Svartakamaya Tistat Svartakamaya Prajapatir Dharmapatir Ekadani Yamam Yamam Bhadram Pragya Anvichchan Tistat Svartakamaya Prajapati Przodek wszystkich żywych istot. Dharmapati Ojciec życia religijnego. Ekada Pewnego razu. Yama Zasady i reguły. Yama Zasady kontroli. Bhadram Pomyślność. Prajana Żywych istot. Anvichchan Pragnąc. Atistat Usytuowany. Swaartha Własny interes. Kamyaya. Tak pragnąc. Translation and purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Thus, once upon a time, the forefathers of living entities and the father of religiousness, Lord Brahma, situated himself in acts of regulative principles, desiring self-interest for the welfare of all living entities. Tekst 40, tłumaczenie i znaczenie. Pewnego razu przodek żywych istot i ojciec religijności, Pan Brahma, podjął działanie zgodne z zasadami regulującymi, pragnąc dobra i pomyślności wszystkich żywych istot. Purport. Znaczenie. One cannot be situated in an exalted position without having undergone a regulative life of rules and regulations. Bez podjęcia życia regulowanego zasadami i regułami nikt nie może zajmować wzniosłej pozycji. An unrestricted life of sense gratification is animal life, and Lord Brahma, in order to teach all concerned within the jurisdiction of his generations, taught the same principle of self-control for executing higher duties. Życie z nieograniczonym zadowaleniem zmysłów jest życiem zwierzęcym i Pan Brahma, aby pouczyć wszystkich zainteresowanych należących do jego pokolenia, nauczał tych samych zasad kontrolowania zmysłów dla wypełnienia wyższych obowiązków. So Brahma himself, he was given the first two syllables, tapa, to undergo austerity. Sam Brahma na początku otrzymał te dwie sylaby tapa, żeby poddawać się wyrzeczeniom. When he was alone in the universe, he was the first created being, he was alone. So he heard these two words. Kiedy on był sam we wszechświecie, jako pierwsza stworzona żywa istota, usłyszał te dwa słowa. Two letters, actually. So then he underwent austerity. Dwie litery. I poddał się wyrzeczeniom. So the same principle he's explaining for us. We have to also undergo some rules and regulations. I on tłumaczy nam tutaj tę samą zasadę. My również musimy poddawać się pewnym wyrzeczeniom i pokutom. Just like we're advised, rise early in the morning, take a shower, come to Mangalarti. Tak jak nam radzi się, żebyśmy wstawali wcześnie rano, brali prysznic, przychodzili na Mangala Arati. But it's not a very difficult austerity. To nie są bardzo trudne wyrzeczenia.
Once the habit is there, then it becomes easily to perform. Jak nabierzemy takiego nawyku, spełnia się je z łatwością. And we see very quickly we get the result of that austerity. I możemy zobaczyć, że bardzo szybko otrzymujemy rezultaty takich wyrzeczeń. We have blissful chanting and dancing. Mamy bardzo radosne śpiewanie i tańczenie. Nobody in the whole city of Warsaw is chanting and dancing at 4:30 in the morning. W całej Warszawie nikt inny nie śpiewa i nie tańczy o 4:30 rano. But we are experiencing a higher taste. Ale my doświadczamy wyższego smaku. So it's not difficult. It's just a question of making determination with your mind. Więc to nie jest trudne, to jest jedynie kwestia podjęcia tej determinacji w umyśle. Once you have that determination, then it's just the ordinary thing. Jak już będziecie mieli taką determinację, wtedy to będzie już naturalne. Ordinary thing because everybody has to get up in the morning. Naturalne dlatego, że tak czy inaczej każdy musi rano wstać. So it has more to do with what time you take rest. To raczej zależy od tego, o której idziesz spać. That may be a little difficult. A to może być trochę trudniejsze. Because we're, you can say, conditioned to thinking this is the time I can enjoy in the evening. Bo mamy ten nawyk, jesteśmy uwarunkowani, żeby sobie myśleć, że teraz wieczorem to jest czas, żebym się cieszył. There's the word in English, I don't know if you have it in Polish, it's called nightclub. Mamy też nocne kluby. You don't have morning club. Ale nie ma rannych klubów. Because people want to enjoy at night. Ludzie chcą cieszyć się w nocy. So they stay up late to enjoy. Dlatego kładą się bardzo późno, żeby się cieszyć. And so they can't get up early. I nie mogą wstać rano. But once you adjust that, ale jak się już to trochę poprawi, make a determination to take rest at the proper time, then it's not at all difficult. Poprzez tę determinację, żeby o właściwej porze iść spać, to już nie będzie trudne. So Lord Brahma desired the welfare of all the servants of God, and anyone desiring the welfare of the members of his family and generations must conduct a moral, religious life. Pan Brahma pragnął pomyślności wszystkich jako sług Boga. Ktokolwiek pragnie pomyślności dla członków swojej rodziny czy pokolenia, musi wieść moralne, religijne życie. So he wanted the welfare of all the servants of God. Pan Brahma pragnął dobra, pomyślności dla wszystkich sług Pana. Those who are not interested in serving God, then Brahma has no interest in them. Ci, którzy nie pragną służyć Panu, nie są tym zainteresowani, Pan Brahma się nie interesuje nimi. Because they choose to be, you can say, their own master. Dlatego, że oni decydują się samemu być swoimi panami. And so they are placed under the stringent laws of material nature and their own karma. I dlatego umieszczani są pod nadzorem ścisłych praw materialnej natury i prawa karmy. But there's no injustice there. I nie ma tam niesprawiedliwości. Even a slight injustice is not there. Nawet najdrobniejszej. Everybody's getting exactly what they deserve. Wszyscy dostają dokładnie to, na co sobie zasłużyli. Of course, in a general sense, when we have knowledge, we see that they're suffering, so we want to spread the knowledge. Oczywiście, w takim ogólnym sensie chcemy dzielić się wiedzą. Therefore, the preaching mission is there. I dlatego jest ta misja nauczania. The highest life of moral principles is to become a devotee of the Lord. Because the devotee of the Lord has all the good qualities of the Lord. Najwyższą moralną zasadą życia jest stanie się wielbicielem Pana, gdyż czysty wielbiciel Pana posiada Jego wszystkie dobre cechy. On the other hand, one who is not a devotee of the Lord, however qualified he may be in the mundane sense of the term, cannot be qualified with any good qualities worthy of the name. Z drugiej strony, osoba nie będąca wielbicielem Pana, jakkolwiek kwalifikowaną by nie była w zwykłym znaczeniu tego słowa, nie może posiadać żadnych dobrych cech. So this seems pretty harsh even, but because they can't keep those qualities. To stwierdzenie może wydawać się być trochę srogie, ale jest tak dlatego, że tamte osoby nie są w stanie zachować tych dobrych cech. We may meet a good man who's not a devotee, but if you look at his life in the course of time, he loses that mode of goodness, and again passion enters, and again ignorance enters. These modes, goodness, passion, ignorance, they're always changing. Możemy spotkać jakąś dobrą osobę w danej chwili czasu,
Ale później, z biegiem czasu, zmieniają się siły natury. Do dobroci dostaje się pasja, z pasją ignorancja. Siły się zawsze zmieniają. So there's no steadiness there. Nie ma tam stałości. Only a devotee can be steadily good. Jedynie wielbiciel może być zawsze dobry. Because he's doing what God wants. Dlatego, że on robi to, czego chce Bóg. So the mundane world, they may think, oh, how is that good? Osoba zapatrzona w przyziemną moralność może sobie myśleć, ale jak to może być dobre? How is it good that Krishna is inciting Arjuna to kill? Jak to może być dobre, że tutaj Krishna zachęca Arjunę do zabijania? Oh, because they don't have faith in God and His right way, they may criticize God. Dlatego, że nie mają wiary w Boga i w Jego prawość, dlatego mogą Go krytykować. But the devotee knows whatever God does is the best for everyone. Ale wielbiciel wie, że cokolwiek robi Bóg, jest dobre dla wszystkich. So that's the highest and only real pure morality. I to jest najwyższą i jedynie prawdziwą, czystą moralnością. The pure devotees of the Lord, like Brahma and persons in the chain of the succession, do not do anything to instruct their subordinates without acting accordingly themselves. Z drugiej strony, osoba niebędąca wielbicielem Pana, jakkolwiek kwalifikowaną by nie była, w zwykłym znaczeniu tego słowa, czyści wielbiciele Pana, jak Brahma i osoby będące w łańcuchu sukcesji uczniów, sami są doskonałym przykładem postępowania, którego uczą swoich uczniów. So this is an important point. We have to be acharya-like. To jest bardzo ważną zasadą. Musimy być niczym acharyowie. Acharya is one who teaches by example. Acharya znaczy ten, kto naucza swoim przykładem. We can't tell people no illicit sex if we're having illicit sex. Nie możemy mówić ludziom, że nie można uprawiać zakazanego seksu, jeśli sami go uprawiają. Therefore there's two lines, achara and prachara. I dlatego są te dwie równoległe linie, prachara i achara. achara. Achara means practicing. Achara oznacza własną praktykę. So this is Brahma is undergoing that practice himself. Tutaj Brahma poddaje się sam tej praktyce. Similarly, we can't tell people to come to Mangalarti if we don't come to Mangalarti. Podobnie nie możemy mówić ludziom, żeby przychodzili na Mangala Arati, jeśli sami nie przychodzimy. So the leaders especially, they have to teach by example. Dlatego liderzy szczególnie muszą nauczać przykładem. And then they can, you can say, insist that others have to also follow if they want to get the result. I dalej mogą nalegać, że inni również muszą za tym podążać, jeśli chcą osiągnąć rezultat. In other words, they can preach with conviction because they have the experience themselves. Innymi słowy, wtedy mogą nauczać z przekonaniem, bo sami mają tego It's doświadczenia. not just some book learning, but they've actually learned it and they're speaking from their heart. Nie jest to tylko wiedza książkowa, ale oni wiedzą to, mówią to z głębi serca. Just like Sri Kirtan was telling me a pastime of Guru Das speaking in front of Prabhupada and how Prabhupada was happy. You can tell it. Tak jak Krishna Kirtan opowiadał mi rozrywkę o tym, jak Guru Das był ze Śla Prabhupadem w Indiach, to był chyba rok 73, i Prabhupada spotkał się ze swoimi braćmi duchowymi i tam Śla Prabhupada poprosił Guru Dasa, żeby powiedział coś na temat świadomości Kryszny, dał krótki wykład i Guru Das zrobił to z ochotą, ale był trochę taki zatroskany, że jak on może mówić, przecież tutaj nie wszyscy mówią po angielsku. Prabhupada powiedział coś na temat Bhagavad Gita i później Prabhupada Pishima powiedziała, że to był bardzo dobry wykład. Guru Das zapytała, przecież ona nie rozumie w ogóle po angielsku. Prabhupada powiedział, ona była w stanie zrozumieć, że mówisz z serca. Następnego dnia na wykładzie Prabhupada powiedział, że teraz mogę być spokojny o przyszłość mojego ruchu, dlatego że moi uczniowie mówią dokładnie tak jak ja. We have to learn how to speak from the heart. Musimy nauczyć się, jak mówić z serca. But if our heart is full of dirty things, then how can we represent this supreme pure, pavitra? Ale jeśli nasze serce jest pełne nieczystości, to jak będziemy w stanie reprezentować najwyższego czystego, pavitrama? Therefore, the two lines, achara and prachara, preaching and practice. First thing we do is practice. I dlatego to są te dwie równoległe linie, prachara i achara. Pierwszą rzeczą, którą robimy, jest praktyka. We don't practice, then how can we preach? Jeśli nie będziemy praktykować, jak będziemy mogli nauczać? So both things are required, but first we have to be careful to keep ourselves pure. Obydwie rzeczy są potrzebne, ale najpierw musimy dbać sami o to, żeby
utrzymywać się właściwie w służbie dla Pana. But like I mentioned, it's not very difficult once we start getting a higher taste. Ale tak jak mówiłem, to nie jest bardzo trudne, jak zaczniemy nabierać tego wyższego smaku. In the beginning there may be some difficulty, but once the habit is there, it's easily performed. Na początku mogą być jakieś trudności, ale jak nabierzemy nawyku, będzie to już łatwe. I'm just an about it. If you get a higher taste, then it becomes second nature for us. Param drish pani vartate. Jak nabierzemy tej drugiej natury, będzie to dla nas łatwe i przyjemne. Robert once told us that these 4 regular principles that I want you to follow, I'm simply asking you to give up poison. Śla Prabhupada raz poprosił nas, że proszę was, żebyście przestrzegali tych 4 zasad regulujących. Ja was tylko proszę, żebyście porzucili truciznę. The illicit sex, it poisons your consciousness. Zakazany seks zatruwa świadomość. Intoxication is poison, even the karmis know that. Odurzanie się, to nawet karmi wiedzą, że to samo w sobie jest trucizną. Meat eating is also poison. People are dying because of getting cancer and so on. Jedzenie mięsa też jest trucizną. Ludzie umierają z powodu chorób raka. And gambling, you become addicted, it's like a poison also. I hazard również uzależnia, też jest trucizną. So we simply have to give up the poison. Jedynie musimy porzucić tę truciznę. The problem is people get attached to that poison. Problemem jest to, że ludzie przywiązują się do tej trucizny. So we have to induce them somehow to get a higher taste. Dlatego musimy ich w ten czy inny sposób skłonić, żeby rozwinęli wyższy smak. Instead of eating meat, eat nice mahaprasada. Zamiast jeść mięso, jedz wspaniałe mahaprasada. Instead of having illicit sex, have a regulated married life. Zamiast angażować się w zakazany seks, miej go w uregulowany sposób. W życiu, Raise nice Krishna w conscious małżeństwie. children. Wychowuj wspaniałe, świadome Kryszny dzieci. And why gamble? We have a sure thing. I po co uprawiać hazard? Tutaj mamy coś pewnego. Why take a risk? Po co ryzykować? If we follow this process, then we're guaranteed that we'll get the result. Jeśli będziemy przestrzegać tego procesu, rezultat jest gwarantowany. Think of the verse, I can't remember, but the purport is that it becomes the right of the son to inherit the property. Similarly, it becomes the right of the devotee to enter into the kingdom of God. Jest to tak samo jak syn prawowity w sposób dziedziczy własność ojca, tak samo wielbiciel prawowicie osiąga czy dziedziczy królestwo Boga. That verse is there. You know, it's ten kampus. Yeah, Atayva comes. Thank you. Give a proper translation. Ten, kto toleruje wszelkie przeciwności losu i przyjmuje je jako akt współczucia i miłosierdzia, Pana, ofiarowując mu z sercem, ciałem i umysłem swoje pokłony i zawsze żyje w ten sposób, staje się prawowitym spadkobiercą Królestwa Boga. So that's this verse that he just recited. It said we can apply it in any time, any circumstance. We can be confident that this is a fact. Śla Prabhupada mówił, że ten werset, który teraz cytowaliśmy, odnosi się do wszystkich okoliczności. Zawsze jest prawdą. This is also confirmed in the Bhagavad Gita. Yeyatama prapadyante tam satam. As you surrender, Krishna will reciprocate. I jest to też potwierdzone w Bhagavad Gicie. Yadha mam prapadyante. Tak jak się mu podporządkujesz, tak Krishna się zawsze będzie odwzajemniał. He may not reciprocate in the way you think would be best for you, but it will be best for you. Może nie odwzajemni się Tobie tak, jak myślisz, że jest to dla Ciebie najlepsze, ale to, jak On to zrobi, będzie naprawdę dla Ciebie najlepsze. Even Prabhupada says in his own life that was the case. Śla Prabhupada mówi, że nawet było tak w jego własnym życiu. He was thinking he was going to become a very prominent businessman, and with the money and influence, he was going to preach to the people in general. Śla Prabhupada myślał, że stanie się bardzo wpływowym i zamożnym biznesmenem i dzięki osiągniętemu bogactwu i koneksjom będzie bardzo efektywnie nauczał świadomości Kryszny. But he said Krishna had a different plan. Ale Kryszna powiedział, miał inny So plan. he took everything away. He lost his business, lost his family, everything. I zabrał mu wszystko. Biznes, rodzinę, wszystko. So then he was thinking,
in a very meek way. Krishna has brought me to this position of humility, so let me try to do something for my spiritual master. Wtedy Śrīla Prabhupada z wielką pokorą myślał, że tak, Krishna sprowadził mnie do tej sytuacji, więc w ten czy inny sposób będę dalej próbował służyć mojemu mistrzowi duchowemu. He wrote a nice poem at that point in Vrindavan. He said he can see now the naked face of the material world. Śrīla Prabhupada napisał w pięknym poemacie dla Vrindavana Bhajana, że teraz mogę widzieć nagą twarz energii iluzorycznej. He got full realization of what material world is, how it's working. Mógł sobie w pełni uświadomić to, jak działa ten materialny świat. And how it's giving hope, but ultimately it's always defeating us. W jaki sposób zawsze przedstawia jakąś nadzieję i ostatecznie nas totalnie pokonuje. Baba used to call it hope against hope. Śrīla Prabhupada mówił, że jest to beznadziejna nadzieja. On the material side, we'll never be successful. Na materialnym poziomie nigdy nie osiągniemy sukcesu. But to be successful on the spiritual side is not difficult. We simply have to please Guru and Krishna. Ale na duchowym poziomie odniesienie sukcesu nie jest wcale trudne. Wystarczy, że zadowolimy Guru i Krishnę. Okay, any questions? Czy macie jakieś pytania? Albo komentarze? Okay, we'll stop here. Shri Bhagavatam ki. Shri Prabhupada ki.